Dzień dobry moi drodzy, jeśli widzimy się po raz pierwszy, ja nazywam się Julianna Janczak, jestem stylistką fryzur ślubnych i instruktorką upięć. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie pełne objętości półupięcie z elementami żebrowania. Będziemy pracować na narzędziach marki Babyliss Pro. Zaczynamy od włosów, które są czyste i lekko wilgotne. Także jeśli Wasza klientka ma włosy totalnie suche, należy zacząć od delikatnego zwilżenia ich po to, żebyśmy mogli troszeczkę wygładzić je na szczotce oraz dodać im objętości już na samym wstępie. Spryskuję delikatnie włosy. Możecie tutaj od razu użyć produktu termoochronnego lub też czegoś wygładzającego, żeby sobie fajnie już zacząć przygotowywać teksturę pod upięcie. Włosy mojej modelki są dosyć gładkie, śliskie same w sobie, więc ja zrobię to dosłownie symbolicznie, podzielę sobie włosy tylko na dwie warstwy. Natomiast im bardziej puszące się, im bardziej falujące są włosy Waszych klientek, tym bardziej musicie się przyłożyć do tego początkowego etapu i podzielić włosy na mniejsze warstwy, warstwa po warstwie, pasmo po paśmie, je wyciągać na szczotce. Jeśli pracujemy z włosami naturalnymi, niskoporowatymi, takimi niepodatnymi, tu już możemy zacząć pracować nad teksturą i zamiast produktu wygładzającego użyć czegoś teksturyzującego. Kiedy włosy są już zwilżone, podzielę sobie je na dwie warstwy i wyciągnę na okrągłej szczotce. Będę używać do tego suszarki Babyliss Pro For Artist Stellato Digital i okrągłej szczotki. Zobaczcie, wystarczyło kilka przeciągnięć szczotką i suszarką, żeby włosy zyskały idealną gładkość i dodałam przy okazji troszeczkę matowej tekstury właśnie za pomocą produktu teksturyzującego, którego użyłam przed suszeniem. Także tutaj w zależności od włosów Waszej klientki, jeśli mamy włosy puszące się, suche, używamy produktów nawilżających, wygładzających, natomiast jeśli mamy włosy śliskie, niskoporowate, używamy produktów teksturyzujących i oczywiście do tego termoochrona.
Będziemy dzisiaj robić półupięcie z elementem żebrowanym, a wszelkie takie precyzyjne formy będzie nam łatwiej kształtować, jeśli przygotujemy sobie odpowiednią teksturę. Pierwszym krokiem przygotowania tej tekstury jest właśnie wysuszenie włosów, wyciągnięcie ich na szczotce z odpowiednim produktem. Natomiast drugi krok to pokarbowanie włosów, przynajmniej właśnie w tej części, w tej sekcji, gdzie te tekstury będziemy tworzyć, gdzie te precyzyjne formy będziemy tworzyć. W naszym przypadku będzie to korona. Będziemy tworzyć pojedyncze żeberka na szczycie głowy, więc pokarbujemy sobie włosy w części korony, tylko mniej więcej do połowy, może nawet nie do połowy, 1/3 włosów, z tego względu, że całą resztę będziemy później kręcić, a więc nie możemy jej najpierw pokarbować, bo później kręcenie może być nieefektywne. Pokarbujemy więc włosy przy samej nasadzie na powierzchni korony. Tutaj możemy pracować na różnego rodzaju karbownicach. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, żeby karbownica, na której pracujecie, miała raczej drobne ząbki. Możemy pracować na karbownicy takiej klasycznej, która służy do karbowania całych włosów, lub też na specjalnej karbownicy do nasady, która jest taką jej mini wersją, jest taka malutka. Te mini karbownice zawsze mają drobniejsze jeszcze ząbki i zostawiają jeszcze drobniejszą, fajną teksturę, natomiast mają bardzo małą powierzchnię karbowania, więc zwróćmy na to uwagę, jaką sekcję włosów będziemy karbować. Jeśli karbujemy całą powierzchnię, no to tą karbownicą bardzo się namachamy i napracujemy. Wtedy zdecydowanie warto jest użyć tej karbownicy o większej powierzchni płytek. Natomiast jeśli chcemy tylko odbić włosy od nasady, to spokojnie wystarczy, że będziemy sobie pracować taką mini karbowniczką. I ja za chwilę pokażę Wam działanie obu tych karbownic. Najpierw zrobię sobie przedziałek, na razie taki roboczy na środku i oddzielę boczne sekcje. Oddzielam sobie sekcję nad uszami, na razie do karbowania wstępnie, tak będzie mi wygodniej karbować. Z jednej i z drugiej strony tak samo, popatrzcie teraz w prawo. I z drugiej strony również włosy nad uszami oddzielam, resztę zaczesuję do tyłu. Jeśli do tej pory nie użyliście jeszcze produktu termoochronnego, to jest idealny moment, żeby to zrobić. Nałóżcie, rozprowadźcie równo na włosach, zanim przejdziemy do karbowania. I zaczynamy od klasycznej dużej karbownicy. Wybieram sobie pierwsze pasemko tuż na skraju naszej tylnej sekcji, z samej góry, na czubku głowy. Pamiętajcie, że do karbowania pasmo musi być bardzo dobrze wyczesane i naciągnięte przynajmniej te 90 stopni do góry, żeby jednocześnie wygładzać włosy i dodawać im objętości, odbijać je od nasady. Karbowanie ma to do siebie, że świetnie nam właśnie włosy wygładza, wręcz prostuje, można powiedzieć, jeśli jest prawidłowo wykonane. Także jeśli nawet pracujemy na falowanych włosach, to karbownicą jesteśmy w stanie pięknie je wyprostować. Pracujemy karbownicą jak najbliżej samej nasady i bardzo szybkim ruchem przeciągamy karbownicą wzdłuż pasma, nie otwierając jej w ten sposób i nie zamykając raz za razem, tylko jedynie delikatnie uchylamy płytki i przesuwamy się raz za razem po paśmie. Tak sobie tylko kłapiemy tym pasmem, tą karbownicą, otwierając ją dosłownie na milimetr, tak, żeby tylko dała się przeciągnąć po paśmie. Nie otwieramy jej i nie robimy czegoś takiego raz za razem. Przy nasadzie i szybkim ruchem lecimy do dołu. Jeśli będę się tą karbownicą zatrzymywać na dłużej na paśmie, to mogę sobie odgnieść takie widoczne, nieestetyczne karby. Tego nie chcemy, więc pracujemy tym narzędziem jak najszybciej. Przerzucam sobie to pasemko do przodu i przechodzę do kolejnego w ten sam sposób. Dobrze wyczesujemy, naprężamy i karbujemy. Bardzo szybkim ruchem, niecałą połowę długości i do przodu. Pamiętajcie też, żeby dobrze ustawić sobie temperaturę karbownicy. Ja zawsze pracuję na najniższej możliwej temperaturze, ponieważ dzięki temu też jestem pewna, że ta tekstura nie będzie widoczna. Także polecam pracować Wam na najniższej możliwej temperaturze w każdym przypadku. I dopiero kiedy widzicie, że to nic nie daje, że tekstura nam się w dotyku żadna nie pojawia, że włosy nie stają się takie bardziej objętościowe i plastyczne, wtedy możemy sobie delikatnie tę temperaturę podnieść
Natomiast im wyższa temperatura, tym większe ryzyko, że karbowanie będzie widoczne. W ten sam sposób poruszam się naokoło głowy, na całej koronie. I pamiętajcie, że karbujemy tylko nawet do niecałej połowy długości, po to, żeby potem móc ładnie podkręcić końce. I teraz, kiedy tył mamy już pokarbowany i pełen objętości, zrobimy sobie jeszcze przody. I użyję do tego tej mini karbownicy do karbowania nasady włosów. Pracujemy nią w ten sam sposób, tylko tutaj, jak wiadomo, wybieramy o wiele cieńsze, drobniejsze pasemka. Ale postępujemy dokładnie tak samo, czyli dokładnie pasemko sobie wyczesujemy, naprężamy i od samej nasady bardzo szybkim ruchem przeciągamy w górę. I elegancko. Te karby są bardzo, bardzo drobniutkie, dlatego bezpieczniej jest w tych rejonach przy twarzy pracować taką maleńką karbownicą, ponieważ tutaj mamy pewność, że będziemy mieć super objętość, fajną teksturę, ale jednak to karbowanie nie będzie widoczne. A pamiętajcie, że żeby fryzura rzeczywiście wyglądała estetycznie, to karbowanie widoczne nie powinno być. Ok, mamy już świetną teksturę na nasadzie. Zobaczcie, jakie włosy zrobiły się objętościowe i takie bardzo plastyczne. Już widać, że będą się bardzo fajnie rzeźbić, są bardzo sypkie, ale żeby jeszcze sobie dodać troszeczkę matu przy nasadzie, co też ułatwi nam tworzenie żeberek, dodam teraz odrobinę sprayu teksturyzującego. Wyczesujemy i będziemy przechodzić do naszego upięcia. Teraz podzielimy sobie włosy na sekcje. Najpierw zrobię sobie przedziałek na boku. Dzisiaj będzie to przedziałek po prawej stronie, a następnie oddzielam taką dosyć szeroką sekcję boczną nad lewym uchem. Nad prawym uchem oddzielam niewiele włosów, o wiele mniejszą sekcję niż tą po drugiej stronie. Popatrzmy jeszcze do prawej buzią. Dosłownie nad samym uchem, nieduża sekcja. I teraz tył dzielę na razie na dwie sekcje. Oddzielam sobie górę nad górną krawędzią ucha. Tu mamy górną krawędź ucha i tuż nad górną krawędzią zaczynamy przedziałek. Wydzielamy sobie górną sekcję z tyłu i ta dolna sekcja, która nam została, również zostanie zaraz podzielona. Wydzielam sobie takie 3 trójkątne części z niej. 2 przedziałki będą się zaczynały od krawędzi szyi i będą się zbiegać tutaj po środku tuż pod górną sekcją. One nie muszą być jakieś super regularne, zobaczcie. Zobaczcie, po środku mamy trójkącik, który tutaj rozszerza się do dołu. Tutaj mamy drugą trójkątną sekcję i trzecią. Te wszystkie 3 trójkąty schodzą się tutaj na środku, na granicy naszej górnej sekcji. I teraz bierzemy sobie te 2 górne trójkąty i będziemy je związywać razem w kucyk. Kucyk związujemy mniej więcej na tej wypukłości tutaj kości potylicznej, nie niżej. Teraz kucyk podpinamy sobie na razie do góry i będziemy pracować na tej naszej pierwszej sekcji nad karkiem.
Teraz przechodzimy do kręcenia. I tutaj w zależności od tego, jaki skręt chcemy uzyskać, wybieramy odpowiednią średnicę lokówki. Taki najbardziej klasyczny, uniwersalny rozmiar to średnica 25 mm. I tutaj mam lokówkę, która jest przeznaczona do długich włosów, bo zobaczcie, jak długą ma tą końcówkę grzejącą. Jeśli chcemy troszeczkę drobniejszy niż taki klasyczny skręt, możemy użyć lokówki o średnicy 19 mm, natomiast tutaj już naprawdę będą takie drobne loczki, więc zastanówcie się nad tym, jaki efekt chcecie uzyskać. Tutaj możecie sobie teraz porównać, jaka jest różnica w długościach końcówki grzejącej. To jest bardzo istotne. Zobaczcie, ta klasyczna lokówka, to jest taka klasyczna długość tej lokówki, jaka jest krótka w porównaniu do tej stworzonej dla długich włosów. Także jeśli pracujemy na długich włosach, to naprawdę warto zaopatrzyć się w lokówkę przeznaczoną specjalnie dla nich. Natomiast jeśli zależy nam na uzyskaniu takiego luźnego skrętu, delikatnego skrętu, możemy wybrać jeszcze lokówkę o rozmiar większą, czyli 32 mm. Tak wygląda w porównaniu do lokówki 25 mm. Tutaj też mam tą klasyczną końcówkę, która jest troszeczkę krótsza. I zaraz pokażę Wam, jaki efekt daje która średnica. Zacznijmy od tego, że przed kręceniem warto użyć jakiegoś delikatnego lakieru, żeby ten skręt był trwalszy. Może to też być mokry lakier. Tylko pamiętajcie, że zanim zaczniemy kręcić, ten lakier musi całkowicie wyschnąć, odparować z włosa i dopiero możemy pracować na gorąco. Podzielę sobie tę sekcję na 3 pasma, żeby pokazać Wam każdą jedną średnicę. Zanim przejdę do kręcenia, wybieram sobie pasmo, dobrze je wyczesuję, delikatnie posypuję pudrem teksturyzującym. I robię w środku taką mgiełkę z tapiru na całej długości. Dzięki temu włosy będą nam się pięknie rzeźbić i rozciągać na całej długości, po czym wygładzam z zewnątrz. I zacznijmy sobie od tej największej średnicy, czyli 32 mm. Kręcę wszystkie włosy do środka, od nasady przesuwamy się po paśmie i dokręcamy pasmo do góry, tak żeby końcówki miały jak najkrótszą styczność z lokówką, z wysoką temperaturą, ponieważ jest to najbardziej uwrażliwiona część włosa. Kręcąc na płasko też pięknie sobie to pasmo wygładzamy z obu stron, nabłyszczamy, jeśli wcześniej użyliśmy odpowiedniego produktu. Ściągam z lokówki i przez chwilę przytrzymuję w dłoni, żeby ostygło, żeby skręt się utrwalił. Możemy tutaj też przypiąć klipsem na chwilę, żeby ten skręt nam się ładnie utrwalił, ale może nawet tak zrobię, może właśnie sobie na chwilkę przypnę i potem rozpuszczę Wam wszystkie 3 dla porównania od razu. Teraz przejdziemy do drugiej średnicy. Tak samo, odrobinka pudru na długości. Tapier w środku pasma. Tutaj zobaczcie, bardzo krótkie ruchy, głęboko w paśmie. Nie robimy takiego klasycznego tapiru, tylko taką delikatną pajęczynkę w środku. Wyczesuję, wygładzam w dłoniach. I teraz zróbmy sobie kolejną średnicę, czyli 25 mm. Popatrz sobie do lewej. I tak samo od nasady i jedziemy. To jest bardzo wygodne pracować właśnie na takiej długiej lokówce, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę, jeśli pracujemy na długich włosach, to jest to bardzo fajny wynalazek, bardzo ułatwia pracę. Dosłownie kilka sekund i ściągamy. Pamiętajcie, żeby dostosować temperaturę do włosów, jeśli pracujemy na włosach cienkich. Na rozjaśnianych, farbowanych, wysokoporowatych zaczynamy od najniższej temperatury i dopiero jeśli widzimy potrzebę, to troszeczkę ją podkręcamy. I ostatnie pasemko.
I tu zrobimy sobie 19 mm, czyli ten najdrobniejszy skręt. Ja rzadko kiedy pracuję na skręcie 19 mm. To już jest naprawdę drobny skręt, drobne loczki, więc kiedy chcę uzyskać fryzurę taką naprawdę mocno zakręconą, to wtedy tak, ale raczej ja preferuję delikatniejsze fale. Natomiast jeśli chcecie uzyskać burzę fajnych, sprężystych loków, to jak najbardziej właśnie 19 będzie do tego super. I przypnijmy sobie na chwilkę. I zobaczmy sobie. Tak wygląda skręt na lokówce 32 mm. Tutaj mamy 25. Zobaczcie, jest już bardziej taki zbity. I tu mamy naszą 19, czyli bardzo już drobniutkie loczki. Zobaczcie, jaką widać różnicę, prawda? Ja będę dzisiaj pracowała na lokówce 32 mm. Lubię taki bardzo delikatny skręt i sobie dzisiaj przy takim właśnie zostanę. Natomiast zaraz opracujemy każde z tych pasm i zobaczycie, co można z nich wyciągnąć. Najpierw każde z pasm bardzo delikatnie rozczesuję grzebieniem z widelcem, jeśli jest taka potrzeba. Zwłaszcza jest taka potrzeba na pewno przy tych skrętach gęstszych, natomiast przy 32 mm nie zawsze. Czasami już nie rozczesuję, tylko od razu rozciągam. I zobaczcie, robię to w ten sposób, że przytrzymuję jedną dłonią końcówkę, troszeczkę przeciągam ją do dołu, natomiast drugą dłonią rozciągam falę w miejscu jej wybrzuszenia. I dzięki temu, że wcześniej sobie podtapirowaliśmy na puder te pasma, one teraz przepięknie nam się rozciągają i możemy stworzyć naprawdę fantastyczną objętość. Zobaczcie, rozciągam i ono sobie tak zostaje w miejscu. I tutaj w tym momencie pracuję już sobie z bardzo mocno utrwalającym, suchym lakierem, żeby całą rozciągniętą objętość już sobie utrwalać na bieżąco. I w ten sam sposób rozciągam falę. Tu już końcówkę widzę, że mam potrzebę przyczesać, także pracujemy sobie grzebieniem z widelcem, jeśli jest taka potrzeba, i rozciągamy falę w miejscach jej wybrzuszenia, przesuwając się w dół pasma. I kolejna. Ten skręt już sobie rozczeszę, ponieważ on jest taki mocno, to jest mocny skręt, więc chciałabym go troszeczkę rozluźnić. W momencie, kiedy rozczesuję skręt, przypominam go potem z powrotem, nakręcam sobie na palce, tak żeby mi nie uciekł całkowicie. I tak samo rozciągam . I nasz najdrobniejszy skręt w ten sam sposób. Jeśli na przykład na tym etapie pasma Wam się przelewają przez palce, nie dają się rozciągać, są zbyt śliskie, to możecie sobie jeszcze dołożyć właśnie odrobinkę pudru na długości i jeszcze raz podtapirować taką pajęczynkę w środku, bo być może zrobiliście to niewystarczająco, a być może rozczesaliście tak jak ja teraz, ponieważ pasmo było zbyt gęsto skręcone. Także tutaj można cały czas sobie jeszcze tego tapiru i pudru troszeczkę dokładać, ale nie za dużo, żeby właśnie nie zrobić tutaj takiego widocznego bałaganu. Teraz bierzemy naszego kucyka i będziemy go kręcić, tak samo jak poprzednie pasma. Myślę, że podzielę sobie go na dwie części i znowu odrobina pudru na długości. Rozczesuję, robię pajęczynkę w środku. Delikatnie wyczesuję z zewnątrz.
makierowej i rozpuszczamy. Zobaczcie, że tu musimy naprawdę bardzo precyzyjnie pryskać lakierem, żeby sobie nie poutrwalać tych pasm, nad którymi jeszcze nie pracowaliśmy i na pewno, żeby nie utrwalić sobie dołu, zanim do niego nie dojdziemy, czyli podczas utrwalania góry. A więc lakierem psikamy takimi krótkimi psiknięciami dosyć z bliska, też nie zbyt bliska, ale bardzo precyzyjnie, tak, że w zasadzie każda fala, każde pasmo jest utrwalone z osobna. Kolejna nasza falka. Tą sobie przeczeszę, bo się dosyć mocno zbiła. To jest bardzo ważne, żeby dobrze rozciągać wszystkie te pasma, ponieważ chcemy, żeby ten skręt i generalnie kształt tej fryzury został zachowany jak najdłużej. Jeśli będziemy pasma solidnie rozciągać, dostaniemy się z lakierem w każdy zakamarek tego pasma i dzięki temu ono będzie trwało bardzo długo, nie opadnie nam, bo jeśli będą gdzieś takie zbite miejsca, gdzie lakier się nie dostanie, to te włosy będą nam ciągnąć całą fryzurę w dół i bardzo szybko będzie ona wyglądała po prostu źle, oklapnie, będzie taka ciężka, a tutaj mimo tego, że mamy bardzo dużą objętość, to ta objętość jest budowana na rozciąganiu pasm i mimo, że fryzura wygląda bardzo lekko, to jest idealnie utrwalona. Każda z tych fal jest usztywniona i zachowa taki lekki wygląd na naprawdę długo. Dobrze, i teraz przechodzimy do naszej góry. Nakładam odrobinę pudru na nasadę, bo zaraz sobie tutaj delikatnie podtapirujemy tę sekcję i będzie to łatwiej zrobić z pudrem. Tapirujemy przy samej nasadzie, ściągając kilka razy do samej nasady dosłownie krótsze włoski z wnętrza każdego z pasm. Dosłownie 2-3 ruchy grzebieniem do samej skóry. Z wierzchu prysnę sobie odrobinką wosku w sprayu, bo troszeczkę włosy mi się zaczęły elektryzować, ale dosłownie odrobinką, żebyśmy sobie tutaj nie obciążyli tej fryzury. I teraz składam sobie to górne pasmo tak mniej więcej na pół, czyli łapię krawędzie i ściągam je razem do środka, tak żeby złapać je w jednym punkcie. W ten sposób podtrzymuję sobie jedną lub dwiema kokówkami, w zależności od tego, jak grube mamy włosy, jaka jest potrzeba, i będę wyciągać żeberka. Do wyciągania żeberek używam grzebienia z widelcem.
Zaczynam od góry, patrzę, gdzie takie linie mniej więcej układają mi się w miarę naturalnie, takie, które chciałyby wyjść jako żeberko i od nasady pociągam lekko w górę, jednocześnie przeczesując grzebieniem, tak żeby wszystkie jakieś włoski takie odstające mi się tu wyrównały i schowały. I najpierw w ten sposób zaznaczę sobie kilka delikatnych linii, a za chwilę będę je wyciągać troszeczkę wyżej. Tu może zrobimy jedną i tu zrobimy jeszcze jedną. Jeśli tutaj mamy dobrze zbudowaną teksturę od samego początku, to wszystko powinno być czyste i ładne, nic się nie powinno puszyć, nic się nie powinno plątać. I z drugiej strony tutaj mi się prosi aż o żeberko i jeszcze jedno na dole. Żeberka ciągniemy najpierw tak troszeczkę do dołu, nie zaciągamy ich mocno do tyłu, po to, żeby układały się miękko, ładnie, takimi liniami naturalnie, żeby to nie było takie naciągnięte, proste linie, tylko troszeczkę falą, więc najpierw delikatnie w dół i potem schodzą się tutaj nad naszym kucykiem. I kiedy żeberka mam już ukształtowane, biorę sobie gumeczkę na 2 wsówkach i upinam górę razem z naszym kucykiem. Wsuwam wsówkę z jednej strony przy nasadzie kucyka, przeciągam gumkę górą i upinam z drugiej strony. I zabieramy się za kręcenie reszty naszych włosów. Upewnijcie się, że są dobrze upięte, że nic sobie nie zburzymy kręcąc je. Podzielę sobie może teraz tą sekcję na 3 pasma. Rozpuszczamy nasze ostatnie 3 pasma. Zanim je teraz ułożymy na miejscu i podepniemy, będziemy robić jeszcze taki jeden myk. Będziecie potrzebować kawałek wypełniacza. Ja tutaj mam kawałek takiego zwykłego donata, uciętego i zwiniętego w rulonik. Podnosimy teraz cały nasz kucyk. Ostrożnie, żeby sobie nie zniszczyć. Najlepiej jakby ktoś go Wam przytrzymał. Nasz wypełniacz będziemy upinać tuż pod gumką. Troszeczkę tego kucyka tak przypłaszczamy do nasady. Zobaczcie, tu mamy nasadę naszego kucyka i chcemy podtrzymać ją jakby tym wypełniaczem, czyli nasadę kucyka dociskamy sobie do głowy wypełniaczem. Wypełniacz umieszczamy tuż pod kucykiem i w tej formie upinamy go sobie do nasady wsówkami. Dzięki temu budujemy sobie super objętość i takie piękne odbicie od nasady tego kuca, że on nie będzie płaski, tylko będzie idealnie, ładnie leżał na wypełniaczu, dzięki czemu będzie sprawiał wrażenie bardzo objętościowego i takiego sprężystego. I teraz możemy kształtować te 3 górne pasma. I zobaczcie, pierwsze pasmo z prawej, rozciągamy je mocno do prawej, tak żeby ukryć tutaj wypełniacz z brzegu. Jeszcze będziemy go też zasłaniać tymi pasmami, które zostały nam po bokach, ale to już warto teraz o to zadbać, żeby jak najmniej wypełniacza było widoczne. Więc ja sobie też do tego używam kokówek i rozciągamy.
Ok, i przechodzimy teraz do naszej lewej sekcji. Zwróćcie uwagę, żeby przedziałek nie był idealnie prosty. Niech on będzie bardziej w formie zygzaka, bo tutaj nie chcemy prostych linii w tej fryzurze. Ja w ogóle nie lubię prostych linii we fryzurach, więc zawsze robię przedziałki zygzaki. Na nasadę nakładam puder teksturyzujący. I zanim przejdziemy do układania boków, najpierw sobie je też już podkręcę i tutaj jeśli chcecie, możecie dalej pracować za pomocą lokówki, a ja często przody już sobie podwijam za pomocą prostownicy, jeśli mam ją akurat pod ręką i jeśli chcę, żeby to były bardzo luźne, delikatne fale, to prostownica Ellipsis 3000, natomiast jeśli chcę, żeby te fale były drobniejsze, to 3100. Zobaczcie, tutaj one mają, to jest praktycznie identyczny model, różni się tylko szerokością płytek. 3100 robi troszeczkę drobniejszy skręt i 3000 robi taki luźniejszy skręt. Zaraz Wam pokażę też dla porównania. Podkręcam sobie tutaj same końce, tak od połowy mniej więcej. Tutaj mamy pasmo podkręcone tą szerszą prostownicą o szerszych płytkach i tutaj o tych drobniejszych płytkach. Znowu widać różnicę. Do mojej fryzury bardziej będzie pasowało dzisiaj ten delikatniejszy skręt, także resztę włosów już sobie podkręcę na tej grubszej prostownicy. Część włosów przy twarzy zostawię sobie luzem, żeby troszeczkę też coś tutaj się działo. A całą resztę będę zawijać sobie do tyłu w takiego twista, dosłownie. Najpierw odrobinka wosku w sprayu na sam szczyt, żeby przygładzić jakieś odstające włoski, baby hair. I cała reszta wyczesujemy. I następnie, pomijając te włosy, które zostawię luzem przy twarzy, jeszcze w lewo, wybieram sobie najpierw grube pasmo tuż od przedziałka. Dzielę je na pół, na dwie części i teraz tą część, która jest bliżej twarzy, przekładam górą nad tą dołem. Do tej dolnej dobieram trochę luźnych włosów i przekładam znowu nad tą sąsiednią. Tutaj pilnujcie, żeby te pasma były dobrze wyczesane, bo zaraz będziemy je rozciągać. I znowu do tej, która jest na dole, dobieram trochę luźnych włosów i przekładam nad tą drugą. I znowu trochę luźnych i przekładamy. Tutaj te pasma sobie zostawimy luzem. I znowu, dopóki mamy tu luźne włosy, to sobie dobieramy. I jeszcze jedno pasemko i kieruję się w stronę nasady kucyka. Ok, resztę sobie zaplatam już bez dobierania. I podtrzymam sobie je teraz kokówką tuż nad kucykiem, żebym mogła swobodnie rozciągać. I teraz przechodzę do rozciągania. Wyciągamy sobie to pasemko w górę, wyciągamy żeberko i wyczesujemy grzebieniem z widelcem. I przesuwam się niżej. Każdy z tych twistów, każdy z tych pasm, które zostało dobrane do naszego twista, rozciągam i w dół, i w górę, żeby tworzyć z nich takie falki. Zobaczcie, do dołu ciągnę, tak żeby te włosy nie były takie zaciągnięte do tyłu, tylko żeby sobie opadały luzem na ucho, każda z tych fal, i górna krawędź do góry z kolei. I tutaj możemy już sobie powoli upinać wsówkami. Wsówki wpinam pomiędzy, tam gdzie pasma się krzyżują. Tam sobie upinamy, żeby już nam się trzymało w miejscu i rozciągam dalej. Końcówki tego pasma upinam nad kucykiem i tak samo rozciągam i układam na naszym upięciu. W tym miejscu, jeśli zostało mi jeszcze troszeczkę za dużo luźnych włosów, to część z nich przeplotę sobie na ramię. Używam do tego pętelki. Wybieram sobie takie pasemko, jakie chcę sobie przepleść. I za pomocą pętelki przeplatam gdzieś właśnie na ramię, za ucho. To dodaje jeszcze takiego fajnego luzu.
a całą resztę już sobie ładnie utrwalę. Tutaj też włosy nad czołem mocno rozciągam. One już są tutaj solidnie przypudrowane i jest zrobiona fajna teksturka dzięki temu, co robiłam na początek, czyli wyciąganie na szczotce z produktem teksturyzującym oraz karbowanie, a więc tu już im tak naprawdę nic więcej nie trzeba, oprócz tego, że je rozciągnę i utrwalę lakierem. Rozciągam z nich mgiełkę bardzo delikatną, tak jakbym robiła żeberka też tutaj w tej części grzywki. I grzywkę tak samo, ona już ma super objętość, jest uniesiona, tu zostało dosłownie kilka delikatnych pasm nad czołem, więc rozciągam je do góry. I teraz te włosy, które nam zostały po prawej stronie, tak samo końce sobie podkręcam delikatnie prostownicą. Tu już nie będę skręcać żadnych twistów, tylko oddzielam trochę włosów luzem przy twarzy, a całą resztę sobie zaczesuję luźno i upnę tuż nad naszym kucykiem. Dobra, słuchajcie, na koniec dodajmy sobie kilka ozdób i nasza fryzurka będzie gotowa.